Dzień dobry, nazywam się Aleksander Charycki, jesteśmy w Akademii Medycyny Regeneracyjnej w Świebodzicach i chciałbym Państwu przedstawić tutaj Wojciecha, który on skończy tutaj drugi tydzień pobytu u nas w ośrodku i chciałbym się podzielić swoją opinią na temat swojego przypadku zdrowotnego, jak u niego to przybywało, z czym do nas przyjechał i jak tutaj sukcesywnie z tym wszystkim walczyliśmy. No, długo by opowiadać tak o wszystkim, bo ja należę do niedowiarków, takich tak jak Tomasz, który nie dotknie to tego. I z taką z niedowiarstwem przyjechałem tutaj i no, przekonałem się pozytywnie. Teraz to tylko jak patrzę z perspektywy czasu, to mogę sobie tylko westchnąć i pogdybać, co by było gdyby. Co by było gdybym przed swoją operacją jelita grubego, nowotwór, chemii, co by było, gdybym przyjechał rok wcześniej, przed operacją, 2-3 lata. Ale to jest niewyobrażalne dla mnie. No. Uważam, że tak jak przyjechałem niepewny tutaj, to uważam, że no, takie coś to jest jak najbardziej wskazane dla mnie, dla każdego. Nawet tak sobie myślę, że każdy obywatel w Polsce to powinien mieć taki zabieg, taki pobyt jak tutaj. To, co się dzieje, to oczyszczanie, to powinno być obowiązkowe. Nie wiem jakim kosztem, bo wiadomo, są koszty i tak dalej. To trzeba się tego... Myślę, że warto byłoby taka nauczka na dzisiaj, nie? To sobie gdybam. Nauczka na przyszłość. Lepiej zrezygnować z pobytu na wczasach w Honolulu, bo tam nie zawsze wypoczywamy. No wiadomo, jest wypoczynek, ale inny. Ale zamiast w tamte koszty iść czy gdzieś, czy płacić składki ubezpieczeniowe, czy jakieś składki zdrowotne, lepiej tutaj przyjechać. Pobyć sobie chociaż raz, przekonać się tak jak ja się przekonałem. No, jako niedowiarek. Także wybór do każdego należy. Zdrowie jest tylko jedno. Z pieskiem idziemy na odrobaczanie, nie? A kiedy co dla siebie robimy? Z samochodem na przegląd obowiązkowy. Piesek też nie da spokoju, jeżeli jest chory, tak? A co z nami? Co ze sobą zrobić? No, wszyscy czekają do ostatniego momentu i później idziemy według schematu do lekarzy, szukamy specjalisty, którzy... I tabletkę, bo tu boli, to tą tabletkę 3 razy dziennie. Dziękuję. No tak, no niestety tabletki nie zawsze pomagają, czasami tylko podtrzymują, albo czasami jeszcze pogarszają sytuację, że jest źle dobrane i tak dalej, więc to też trzeba o tym pamiętać, albo mamy już garść tabletek, jeżeli jest wiele dolegliwości, no niestety rzadko kiedy ktoś chce ich powiedzmy zrobić selekcję, czy zredukować, może się konfliktują, czy nie ma niestety takich specjalistów holistycznych, którzy by mogliby to dokładnie przebadać, jedno czy drugie nie przeszkadza tak naprawdę, nie? Więc warto o tym też wspomnieć. Tak, a tutaj przyjemna regeneracja, odnowa, coś dla siebie, coś dla organizmu, coś pożytecznego, coś takiego, co przynosi efekt. No, kiedyś coś dla siebie dobrego warto zrobić, nie? Tak, no ale powiedz mi na przykład, jeżeli chodzi o Twoją sytuację, na przykład to było rok tam czy 2 lata temu, tak? Sytuacja, gdzie lekarz powiedział na przykład jest diagnoza, jest trzeba przejść operację, jest kolejna później terapia, chemioterapia. Jak to odebrałeś, jak to przeszedłeś? Bo to też jest, no, to jest bardzo stresujące na pewno było. No tak jak mówiłem, można sobie gdybać, ale to co przeszedłem to horror. Szok. No i po wszystkich... Myślałem sobie, ile dni jeszcze mi zostało. Taka była rzeczywistość. Czyli nikomu tej drogi nie możemy nie życzyć, jak ktoś się mówi, nie? Bo tego tyle stresu tak naprawdę człowiek się naje, jak tylko samą diagnozę się dowiemy, a co dopiero takie przejście, jak to przeszłeś. Jak mówisz o życzeniach, to powiem jedno życzenie. Życzę każdemu, żeby tutaj chociaż raz w życiu trafił. Nie dlatego, że jest chory, dlatego, że jest zdrowy. Tak, no to oczywiście też tłumaczymy wszystkim, że warto zapobiegać, profilaktyka jest najważniejsza, no ale niestety czasami ludzie późno się dowiadują albo no, podejmują taką decyzję, czekają do ostatniego i dopiero wtedy już z poważnymi problemami przyjeżdżamy, wtedy też da radę wiele rzeczy zdziałać, ale czasami troszeczkę to trudniej po prostu się wykonuje. Tak.
później przychodzą takie, no, taki Wojtek przyjdzie. A jakbyś chciał się sam do siebie zwrócić się kilka lat wstecz przed chorobą, co byś na dzień dzisiejszy mógłbyś powiedzieć tej osobie, co było wstecz? Czy podjąłbyś tą samą decyzję, co teraz, czy podjąłbyś inną decyzję? Jakbyś chciałbyś się zwrócić do siebie kilka lat wstecz, nie? Jeżeli chodzi o tę całą ścieżkę? Jeżeli chodzi o to, co przeszedłem i to, co było, to jest tylko jedno wyjście. Po prostu trzeba zapobiegać, trzeba umacniać się, trzeba doładowywać się. Tak jak tutaj przyjechałem tutaj po to, żeby się doładować. Przyjechałem z braku wiary, ale czy to jest potrzebne, czy to się sprawdzi, a to koszty, a to tamto, takie różne tego. Ale to jest potrzebne dla każdego. Dla każdego. Nie tylko, że już ma jakieś objawy, ale przede wszystkim jakąś odnowę. Każdy musi co jakiś czas zrobić coś ważnego dla siebie, coś dobrego. To jest istotne. W kierunku zdrowia oczywiście. Oczywiście, no tak, zdrowia, samopoczucia to jest nie tylko pogody ducha, przecież tym żyjemy, tak, pogodą ducha. A jeżeli na przykład teraz byś chciał powiedzieć znajomym czy obcemu człowiekowi, jak uważasz, czy da radę do nich dotrzeć? Bo my spotykamy się wiele przypadków osób, którzy święcie wierzą na przykład lekom albo innym specjalistom, którzy niestety nie pomagają. Jak ty uważasz, czy da radę, jak ty komuś opowiadasz o takich rzeczach, dużo niedowiarków? Dużo jest niedowiarków, a przede wszystkim świadomość to jest jedna, no i koszty, to jest, tak jak powiedziałem, to powinno być obowiązkowe, tak jak służba wojskowa, czy tam jeszcze coś, to powinno być obowiązkowe i finansowane, no mówię, zamiast w czasy sobie fundować gdzieś tam na Karaibach, czy tego, poświęcić chociażby raz, przekonać się, przyjechać tutaj raz na 2 tygodnie, najlepiej 2 tygodnie, ja też jestem pierwszy raz tutaj i 2 tygodnie, ale no, będę darł do przodu, bo takiej energii nabrałem, że będę musiał tutaj przyjechać, a mało tego jeszcze komuś bliskiemu powiem, że jednak to trzeba zrobić, że tak od siebie, powiem od siebie, a czyś trudno jest kogoś przekonać. Każdy ma swoje jakieś tego. Może po prostu sprawdzić tak, jak ja sprawdziłem. Tak jak mówię, niewierny Tomasz. Niewierny Tomasz, dopóki nie dotknie, to się nie przekona. Ja taki jestem. Oczywiście, warto na swojej skórze to sprawdzić. No ale dobrze, Oczywiście. mówisz, że lepiej się czujesz, więcej masz energii. Czuję się dużo lepiej, wiadomo, kiedyś nie brakowało mi energii, ja byłem zupełnie zdrowy, ja się uważałem na okaz zdrowia. I tak w otoczeniu to była niespodzianka, że kiedy się okazało, że operacja, nowotwór i tak grubego i tak dalej, to było dla mnie jak grom, no, spadło jak uderzenie. Dobre samopoczucie, wszystko dobrze, pięknie, a tu nagle, no tak to wygląda w moim przypadku. A jeżeli kogoś przekonać, czy kogoś, to już jest trudna sprawa i trzeba samemu sobie, za duże ryzyko według mnie, za duże ryzyko, tutaj tego, nie gramy sobie w patyczki, tutaj jest zdrowie, tu jest życie, Zgadza się. przyszłość nasza. Przeszedłeś teraz całą naszą terapię, tak? I przeszkoliliśmy, daliśmy troszkę więcej wiedzy, umiejętności, tutaj poznałeś, jak wykonujemy te zabiegi. Co teraz? W domu zamierzasz kontynuować na przykład profilaktykę, którą my zalecamy, czy zamierzasz na przykład inne jakieś podejście, coś zmieniasz w swoim życiu, żeby nie powracać do tych problemów? No będę starał się wdrożyć to co przekonałem się i nad tym panować, ale mimo wszystko gdzieś przyjazd trzeba sobie zafundować, trzeba sobie to zrobić i Czyli jednak profilaktykę uważasz, że w domu mało co możemy zrobić, jednak takie centrum, gdzieś ośrodek, Oczywiście, gdzie zabiegi są, oczywiście. warto jednak dalej, żeby było i żeby ludzie przyjeżdżali. nie ma zmiłuj się. Samochodem obowiązkowo raz do roku trzeba na przegląd pojechać. Z psem do weterynarza też, bo pies coś tam ma tego. Pierwsze pytanie weterynarza to jest, czy się odrobaczałeś? No.
Czy było a człowiek odrobaczany niestety pies, się tak. nie odrobacza. Tak. A człowiek jest, zdrowie nie jest dane raz na zawsze. To jest tylko kwestia czasu, nie? Ile? I później tego, tak młody. Czemu? Bo o siebie po prostu nie dbał. Myślał, że będzie żył wiecznie. Dobrze, super. Dziękuję Ci bardzo za Twoją opinię. Ja też Państwu chciałbym przypomnieć tylko, że bardzo ważny jest przede wszystkim temat zdrowia, że nasze jelita, czyli według holistycznego podejścia, według medycyny chińskiej, nasze jelita to jest nasza odporność, więc to jest bardzo ważne, żeby dbać o nie, ponieważ my wtedy będziemy, to co uswajamy, to co jemy, to wtedy nam się najlepiej to wchłania i wtedy będziemy zdrowsi, tak? Więc dbajcie o swój organizm, obserwujcie, jak coś się dzieje, to wtedy to są sygnały naszego organizmu, że powinniśmy coś z nim zrobić. Dlatego namawiam Was, żebyście Wy pilnowali swojego zdrówka, żeby nie czekali do ostatniego momentu i korzystali z natury, z przyrody. I jeżeli będzie potrzeba, jeżeli będziecie potrzebowali coś w temacie zdrowia lub innych tematach, serdecznie zapraszamy. Nasza strona medycynaludowa.com, a my oczywiście cały czas dla Was tutaj pracujemy, nagrywamy takie nowe filmy i dziękuję serdecznie, będziemy w kontakcie. Chciałbym Proszę. jeszcze od siebie dodać, że tu nie tylko chodzi o jelita, tu chodzi o wzrok, o samopoczucie, o ból w barku, ból gdzieś tam w dole brzucha, czy u góry, czy w kręgosłupie, tu jest wszystko. Racja, oczywiście. To holistyczne podejście, czyli musimy spojrzeć na cały organizm, a nie na tylko jeden problem. Tak? Głównym problemem było u Ciebie jelita, ale one oczywiście mają Tak, bardzo tak. duże powiązanie, reakcja łańcuchowa całego organizmu, więc my zawsze na to musimy patrzeć, dlatego jak ludzie do nas przyjeżdżają i mówią, że na przykład u nas tylko jedna diagnoza, a okazuje się, że jeszcze 3-5 chorób, jednostek chorobowych, które też musimy uzdrowić, żeby naprawić główną przyczynę tak naprawdę. Więc mało kiedy jest tylko jedna dolegliwość, na przykład jak tylko katar na chwilę pojawił się, później zniknął. Tak naprawdę wiele osób niestety ma dolegliwości cały bukiet. Tak jest. Tak? Nic dodać, nic ująć. Kąpiel. Jesteśmy na dworze, o gwiazdki jak pięknie świecą. Woda nie jest podgrzewana. Nie. Szkoda, że jeszcze lodu tutaj nie widzę. Tak jak rano. Dobra. Starczy.